Jestem na wyspie Flores, otoczonej wodami jeziora Petenica. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, Rafał przebywa w szpitalu, więc dzisiaj sam wyruszam na zwiedzanie okolicy. Czeka nas pełen przygód dzień w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w Gwatemali. Jeśli podoba Wam się seria podróży po Ameryce Środkowej, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jesteśmy teraz w centrum wyspy. W samym centrum znajduje się taki mały park. Jest jakaś knajpka. Taki widok jest za knajpy. No i kościółek. Ten mały budyneczek też się okazuje być jakiś zabytkowy. Tu jest tabliczka. Fajne, przyjemne, małe uliczki. Strasznie szkoda, że ten deptak jest zalany. W sumie przyjemnie można by sobie obejść wyspę dookoła. A tak, jak się chce tu pospacerować, to trzeba iść główną uliczką tam za budynkami i dopiero wychodzić sobie na te zalane miejsce. Sama wyspa Flores nie jest zbyt duża, można ją obejść, myślę, że nawet w 20 minut dookoła. Mi to zajęło już w sumie 1,5 godziny, ale to dlatego, że kręcę się tutaj po uliczkach, w górę, w dół i po nabrzeżu. Ale myślę, że te 1,5 godziny to maksymalnie, więcej nie potrzeba na zwiedzenie tej wyspy. Dzisiaj wykupiłem też wycieczkę do Tikal. Koszt takiego wyjazdu to 100 quetzali. 100 quetzali to koszt samego przejazdu w tą i z powrotem do Tikal. Na miejscu płaci się jeszcze 150 quetzali za wejście do parku archeologicznego. Ja dopłaciłem jeszcze 30 quetzali za to, żeby wejść z przewodnikiem, który trochę poprowadzi mnie po parku, ponieważ jadę sam bez Rafała. Tu właśnie znak przystani. Przystań jest tutaj, można sobie wynająć łódkę, żeby przepłynąć na drugą stronę, albo żeby popływać rekreacyjnie. Zaraz spróbuję się dowiedzieć, ile to kosztuje. No więc, żeby przepłynąć z wyspy na półwysep, to koszt 10 quetzali i z powrotem również to jest 10 quetzali. Także nie aż tak dużo, za to same wycieczki są dużo droższe. Na przykład, żeby popłynąć do Zoo, które jest tam dużo dalej wzdłuż półwyspu, to koszt nawet 250 quetzali. Są też plaże, jeszcze kilka ciekawych miejsc na półwyspie, jakieś muzeum, także może warto. Płynę na drugą stronę półwyspu do San Miguel. Miasteczko San Miguel jeszcze w czasach Majów nosiło nazwę Tayazal. Gdy cywilizacja Majów zaczęła się rozpadać, Tayazal było jednym z ostatnich bastionów, w których Majowie zachowali swoje tradycje i kulturę. Aktualnie jest ono ważnym obszarem dla archeologów, którzy prowadzą tu wykopaliska. Znalezione artefakty i ruiny dostarczają cennych informacji o tym, jak niegdyś wyglądało tutaj życie. No i jestem już na drugiej stronie.
Czas takiego transportu to około 4 minuty raptem, także koszt to 10 kecali, ale to raczej taka taksówka niż atrakcja turystyczna, stąd taka cena. Zdecydowanie bardziej pusto tu jest, chyba mniej ludzi. Bananowce. Tak wygląda wyspa Flores od drugiej strony. Nad brzegiem jeziora znajduje się pomnik konia, który upamiętnia pewną lokalną legendę, ale o niej opowiem Wam później. Podobno gdzieś tutaj w mapie Google wypatrzyłem, znajduje się cenota. Chociaż dojście do niej jest dosyć dziwne. No jest. Dotarłem. Mówi się, że w cenocie Tajazal mieszka duch konia, który kiedyś należał do wojownika Majów. Zniknął on w wodzie i od tamtej pory czasem słychać dziwne odgłosy kopyt w pobliżu. Miejscowi wierzą, że to jego duch wciąż krąży wokół cenoty. Jest jakaś jaszczura nawet, ale ładna. Zielona, prawie jej nie widać w tych liściach. Dużo tu zwierzaków biega, bo co chwilę słyszę w krzakach jakieś szelesty. No fajnie, tu podoba mi się. Chociaż straszne odludzie, chyba lepiej jak już sobie stąd pójdę. Nie czuję się tu zbyt bezpiecznie. Fajne klimaty. Tu mi się podoba zdecydowanie bardziej niż na wyspie Flores, ale też jest mało ludzi. No i dotarłem. Muzeum Regional Mundo Maya. Nie mam pojęcia, gdzie tu się wchodzi do tego muzeum. W ogóle nie ma tu żadnych turystów. Dziwnie tu jest w tej części półwyspu. Ale zobaczymy. Może się uda wejść do muzeum, jeśli nie jest zamknięte. Udało mi się wejść do muzeum. Ciekawostka, że jest zupełnie darmowe. Trzeba tylko wpisać imię i skąd się przyjechało. Widocznie jest sponsorowane z budżetu państwa. Nie było łatwo tu dotrzeć, bo od przystani trochę się tu szło, ale w sumie warto. Zwłaszcza, że nic nie kosztuje wejście. Dziwnie jest, bo jestem jedynym zwiedzającym. Specjalnie dla mnie zapalili światła, powiedzieli, w którą stronę iść i tyle. I zwiedzam.
Wszystkie zabytki są na wyciągnięcie ręki. Nawet nie są za gablotami. Wchodzę na pierwsze piętro. Zobaczymy, co tam jest. Tak to wygląda z góry. Jeszcze sam w muzeum to nie byłem. Zwłaszcza, że nie jest jakieś małe. Dziwnie się tu czuję. Wysłali za mną faceta, który czyści gabloty i zapala mi światło. W tym pomieszczeniu trzeba uważać. Są strasznie popękane płytki. Jak wlazłem w taką płytkę, to było mnie słychać w całym muzeum. Tak trzeszczało. No i schodzę z piętra. Zobaczymy jeszcze, co jest na dole i to już chyba całe muzeum. To chyba jakieś inne artefakty, raczej nie majańskie. A muzeum jest niby świata Majów. Widocznie może jakaś ekspozycja bardziej współczesna. O, jest piramida. Już nie muszę jechać do Tikal. Za mną jest wejście do muzeum, ale ja już właśnie wychodzę. Podsumowując, całkiem fajnie się zwiedzało. Samo muzeum i eksponaty, które są tu wystawione, na pewno mają dużą wartość historyczną. Sporo jest tu eksponatów z czasów kultury Majów. Na plus na pewno tego zwiedzania jest to, że mogłem sobie chodzić sam i w ogóle nie było żadnych innych zwiedzających. Było to trochę dziwne, ale ciekawe doświadczenie. Podobało mi się też, że nie trzeba nic płacić, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Więc mimo, że dosyć daleko idzie się tu z tego portu, z przystani, to warto się przespacerować i odwiedzić to miejsce pod warunkiem, że jesteście we Flores.
No i już jestem z powrotem na wyspie Flores. Także całkiem udana wycieczka. Dzisiaj idę jeść tam. Zobaczymy, czy będzie dobre. A tak dziś wygląda mój obiad. To jakiś taki rosół, kurczak, ryż z ziemniakami, piwko, no i tortilla. Jestem wygłodniały po całym dniu zwiedzania, także z chęcią zjem coś. Mam nadzieję, że będzie dobre w takim barze. To nie jest rosół. To jakaś taka ostra zupa. Z warzywami. Całkiem dobra. Kurczak też dobry. Trochę taki może podsuszony za bardzo, ale na pewno jest to 100 razy smaczniejsze niż to, co jedliśmy w Antigui.